Witajcie w kolejnym podsumowaniu sezonu na kanale Spychu91 Anime. Dzisiaj jak co kwartał zaprezentuję wam moją osobistą topkę sezonu lato 2021. Przypominam, że w zestawieniu tym udział biorą tylko i wyłącznie nowe seriale. Kontynuacje swoje 5 minut dostaną w topce całego roku. No to rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. W studiu porannego dziecięcego show razem z mamą ekipa nieszczęśliwych dorosłych przygotowuje swoje fasady z przyjaznych uśmiechów i wesołych pozorów, by edukować grupę małych, nieświadomych życia przedszkolaków. Wśród nich stoi Uramichi Omota, były gimnastyk, który nie może powstrzymać się od sprowadzenia dzieci na ziemię, ujawniając surową i przygnębiającą rzeczywistość dorosłości, nawet przed kręcącymi się kamerami. Za kulisami upragniony spokój Uramichiego jest zakłócany przez jego dwóch kłopotliwych młodszych kolegów, którzy pracują jako maskotki. W tej bandzie jest jeszcze śpiewaczka Utano Tadano, kobieta, która chce tylko wyjść za mąż, oraz Iketeru Daga, przystojny mężczyzna z prymitywnym poczuciem humoru i zawiechami umysłu. Kręcenie letniego teledysku podczas mroźnej zimy i na odwrót przebieranie się za żałosne postaci, przytyki dzieciaków. Czy nasi bohaterowie wytrzymają wszystkie ciosy, jakie zgotował im los? Już chyba po opisie fabularnym stwierdzić możecie, z jaką komedią będziemy tutaj mieć do czynienia. Tak, z czarną jak smoła i kawa bez mleka. Uramichi Onisan to jazda bez trzymanki w kwestii przedstawienia niezbyt wesołego życia głównych bohaterów, w szczególności naszego gimnastyka. Śmiech przez łzy to bardzo częsty efekt obcowania z tym serialem. Dlatego niezbyt polecam osobom, których praca psychiczna jest naprawdę ciężka. Mam jednak kilka zastrzeżeń, pomimo że mi anime oglądało się bardzo emocjonująco. Bywają gagi bardzo śmieszne, bywają sytuacje, gdzie śmiejemy się z czyjegoś nieszczęścia, co zdrowe nie jest, no ale cóż. Ale bywają też momenty, kiedy serial jest lekko żałosny, a gagi i postaci dodatkowe są wtedy na siłę. Wykonanie anime też nie jest jakieś fantastyczne, jednak w przypadku statycznej komedii wystarczy. Ale piosenki, które śpiewa Utano i Iketeru, Jezu, jak one ryją banie. Podsumowując, Uramichi jest komedią wyjątkową i specyficzną, która jednak trafi tylko do osób z dużym dystansem społecznym. Życie 28-letniego Kyoi Hashiby nie układa się dobrze. Po opuszczeniu pracy biurowej, aby rozpocząć karierę w branży gier wideo, jego staż w popularnym studiu gier nagle się kończy, pozostawiając go bez pracy i zmuszając do powrotu do rodziców. Mimo że nie wierzy, że ma jeszcze szansę w życiu, Kyoya nagle otrzymuje kartę Jokera od losu. Gdy budzi się pewnego dnia, okazuje się, że cofnął się w czasie o 10 lat. Zamiast wybierać szkołę biznesową, tak jak pierwotnie, Kyoya postanawia zrealizować swoje pasje i uczęszczać na Uniwersytet Sztuki Oonaka. Tam spotyka koleżankę z klasy, Eiko Kawasegawę, kobietę, która zatrudniła go jako stażystę w teraźniejszości, wraz z nowymi współlokatorami i przyszłymi członkami Platinum Generation, nieudaną artystką Aki Shino, aspirującą piosenkarką i aktorką Nanako Kogure oraz naturalnie uzdolnionego pisarza Tsurayuki Rokuonji. Z każdym projektem, który wspólnie realizują, Kyoya i jego przyjaciele zbliżają się do odkrycia swojego prawdziwego potencjału jako twórców i przekształcenia swojego życia w idealne wersje, których pragną. Jednak czy ambicje Kyoi nie są zbyt wygórowane? Czy może teraz będzie on panem własnego sukcesu? Na Bokutachi no remake czekałem bardzo niecierpliwie, nie znając materiału źródłowego. Spodziewałem się dobrze poprowadzonych okruchów z wyjątkowym przedstawieniem życia studentów chcących spełnić swoje marzenia. No i w sumie dostałem to, czego chciałem, ale czuję się jakoś niespełniony? Albo mało w produkcji tej było życia studenckiego, a za dużo pitolenia o pracy, spełnianiu i ambicjach. Do tego doszły dodatkowe podróże w czasie, które jeszcze bardziej oddalały te okruchy, których szukałem. No ale czy w takim razie Bokutachi no remake to seans stracony? Nie no, oczywiście, że nie. Moim zdaniem produkcja na widza ma działać motywująco, a nie sielankowo, jak przypuszczałem. Kreacja głównego bohatera zdecydowanie ma być wzorem dla dobrego Japończyka, bo przecież wiem, jakie nastawienie do pracy w kraju tym panuje. Podobał mi się motyw, który spoilerem mam nadzieję nie będzie, a mianowicie przez własną ciężką pracę często ucierpieć mogą inni. Całkiem fajnie przedstawiony problem. Tak więc jeżeli szukacie historii motywującej, zapraszam do zapoznania się z tym anime.
Druga klasa gimnazjum Takemichi Hanagakiego była najlepszym momentem w jego życiu. Miał szacunek, grupę przyjaciół, na których mógł liczyć, a nawet dziewczynę. Jednak było to 12 lat od obecnych czasów. Dziś jest nikim, zwykłym normikiem, z którego wyśmiewają się nawet dzieci. Nagła wiadomość o okrutnym morderstwie jedynej dziewczyny, jaką miał u boku przez gang Tokyo Manji, tylko rozdrapuje dziurę w jego sercu. Koniec takiego żałosnego życia mógł być tylko jeden. Śmierć poprzez przypadkowe popchnięcie w jadący pociąg. Takemichi pół sekundy przed tragedią wraca jednak do tego samego dnia 12 lat temu, kiedy wciąż spotykał się z Hiną Tachibaną. Po tym jak został zmuszony do ponownego przeżycia tego samego dnia, postanawia, że uratuje dziewczynę przed okrutnym losem. Niemal identyczna historia jak Bokudake ga Inaimachi, prawda? No, niezbyt. Zacznijmy od tego, że Tokyo Revengers nie do końca dobrze i logicznie radzi sobie z podróżami w czasie oraz zaginaniem praw czasoprzestrzennych. Jest więc mocno przeciętną historią o cofaniu się w czasie, ale za to całkiem dobrą produkcją o ulicznych wojownikach. Choć serio, gimnazjaliści lejący się w gangach to lekka przesada. Chociaż licealiści. Niestety w tym, co Tokyo Revengers jest lepsze, nie pomaga poziom wykonania produkcji. To serial akcji, bitewniak, a animacyjnie prezentuje się naprawdę blado. Dawno nie widziałem zjawiska, że tak średnio wykonane anime załapało się na ogromną popularność. Dzięki temu serialowi sprzedaż mangi wystrzeliła w kosmos. Czyżby ludzie po prostu byli rozczarowani serialem i woleli sięgnąć po oryginał? Nie wykluczam takiego scenariusza. Koniec końców, porachunki poszczególnych gangów to najlepsze, co serial ma do zaoferowania i dla nich samych warto spróbować tokijskich mścicieli. Zdolność zabijania wszystkiego, czego dotkniesz. Chyba nie do końca o takiej supermocy marzyliście, prawda? O taką klątwę nie walczył również główny bohater tego anime, a niestety pewna wiedźma rzuciła na niego ten urok. Pogardzany przez rodzinę zostaje odesłany do życia na odludziu w przybocznym pałacu. Na szczęście nie jest całkiem sam, ponieważ personel dworu, jego posłuszny kamerdyner Rob i zalotna pokojówka Alice dotrzymują mu towarzystwa i czynią jego życie mniej nieszczęśliwym. Wraz ze wzrostem romantycznych uczuć księcia do Alice rośnie jego frustracja związana z ograniczeniami wyznaczonymi przez jego niefortunne zdolności. Dlatego postanawia złamać klątwę rzuconą na niego tyle lat temu, nie tylko ze względu na siebie, ale także dla Alice, bo boleśnie zdaje sobie sprawę, jak trudno jest żyć bez dotyku ukochanej osoby. Przyznam, że początek Panicza i Czarnej Pokojówki nieco mnie odrzucił. I nie chodzi tutaj o oprawę graficzną, bo ta akurat zbliżona jest do jednego z moich ulubionych romansów, czyli High Score Girl, więc zdążyłem się do niej przyzwyczaić. Chodziło o formułę prezentowanej fabuły, która nieco przypominała mi popularne ostatnio seriale o gnębieniu męskiego oponenta. Na całe szczęście anime bardzo szybko odstawiło ten motyw na poboczne tory i zaczęło serwować romans z porządną relacją dwójki głównych bohaterów. A wszystko to polane magicznym sosem, dzięki któremu seans stał się jeszcze przyjemniejszy. Serio, ostatnio dużo bardziej trafiają do mnie romanse, w których obserwujemy rozwój związku, niż głupie podchody i czajenie się przez całe anime. Ten element tutaj nie zawodzi. Jedyne, z czym miałem problem, to zbyt mozolne popychanie głównego wątku do przodu. Ale nadzieja, by poznać więcej tajemnic na temat klątwy Panicza nie umiera, ponieważ JC Staff już zapowiedziało kontynuację. Kula, tajemniczy byt rzucony z nieba, dostaje misję, by rozwinąć się i obserwować zmagania ludzkości. Zdolny do zmiany formy z istot, których odbicia wychwytuje, najpierw staje się skałą, a następnie pod wpływem wzrastającej temperatury mchem. Nie rusza się aż do pewnego śnieżnego dnia, w którym na jego objętości umiera wilk. Kiedy przybiera postać zwierzęcia, osiąga świadomość i zaczyna wędrować z niejasnym celem w umyśle. Wkrótce natrafia na pana wilka, młodego chłopca Fushi, czekającego na powrót swojego plemienia z raju obfitującego w ryby i owoce na południu. Choć chłopiec jest samotny, wciąż ma nadzieję, że ci, których kocha, nie zapomnieli o nim i że pewnego dnia po niego wrócą. Nie wytrzymuje jednak zbyt długo i postanawia wyruszyć śladem swojego plemienia, by przekonać się, że trafili oni do raju. Stop. Fabularnie zatrzymamy się w tym miejscu. Nie ukrywam, że na Fumetsu no Anatae czekałem z ogromnymi na całą twarz wypiekami. I nie ukrywam również, że lekko serialem się tym zawiodłem. Ma on niesamowicie dramatyczne sceny, które potrafią potargać niejednymi duszyczkami, jednak momentów tych ja doświadczyłem 3 razy w przeciągu całej opowieści.
Co ciekawe, w każdym przypadku potrafiłem przewidzieć dramatyczne losy bohaterów, a mimo to łezki poleciały. Generalnie przez większą część serialu mamy wrażenie, że opowieścią kieruje pewien schemat, który pod koniec arku musi się wydarzyć. Na całe szczęście nie do końca tak jest, a ostatni rozdział pierwszego sezonu pokazał to dokładnie. Choć co ciekawe, był mniejszych polotów jak reszta. Ku Twej Wieczności nie zaimponował mi również jeżeli chodzi o wykonanie, ponieważ bardzo często doświadczyć mogliśmy downgrade'ów animacji i jakości. Na całe szczęście rozwój bohatera, który tematem prostym nie był, wykonany został starannie i wiarygodnie, a przypominam, że do czynienia mamy z bytem, który po kolei uczyć się musiał każdego z bodźców. Podsumowując, Ku Twej Wieczności to dobry serial, któremu chyba zbyt wysoko postawiłem poprzeczkę. Nie zmienia on jakoś bardzo branży, ale urozmaica ją w poważniejszą i cięższą opowieść. Drugi sezon ma mieć jeszcze bardziej łapiące za serce sceny, więc czekam niecierpliwie. Sześciu uczniów nagle jak po diable zostaje przeniesionych do innego świata. Jednak nie jest to klasyczny świat fantasy, a bardziej coś w rodzaju innego wymiaru naszego ludzkiego. Cała klasa dryfuje więc od tej pory w nicości, a początkowo ich jedynym miejscem, w którym mogą się schronić, jest ich szkoła. Kiedy w niektórych uwięzionych budzą się nadprzyrodzone moce, w grupie zaczyna pojawiać się podział. Pomimo prób narzucenia porządku przez samorząd uczniowski, w ekipie pojawia się konflikt. Prowadzi on do odkrycia, że obecny świat ma swoje własne zasady, a ich przestrzeganie jest niezbędne do przetrwania. Po tym, jak jedna z uczennic postanawia wykonać skok wiary w nicość, okazuje się, że nowe otoczenie posiada więcej terenu niż przekrzywiona szkoła. Ba, ten wymiar posiada również wiele innych światów. Zmagając się z wyjątkowymi wyzwaniami i okolicznościami, jakie przedstawia każdy świat, uczniowie muszą rozwikłać tajemnicze zjawisko i znaleźć drogę powrotną do domu. Już na wstępie mojej opinii pragnę uświadomić was o jednym. Sonny Boy to dzieło. To piaskownica, jaką stworzył sobie reżyser Shingo Natsume, by w spokoju i bez parcia innych mógł rozłożyć zabawki i bawić się na całego. Bo tak, poza tym, że Słoneczny Chłopiec ma główną oś fabularną, którą staramy się śledzić, to jednak naszą uwagę co rusz odwracają inne aspekty serialu. Mowa tutaj przede wszystkim o tym dziele, bo ekspozycja i wizualizacja tego serialu to absolutne mistrzostwo świata. Ja cały czas zastanawiam się, jak animatorzy podołali przedstawić zwariowane wizje reżysera na komputerze, czy tam tablecie graficznym. Bo oglądając te wszystkie wariacje, jakie serwuje anime, ciężko uwierzyć, że scenariusz był czytelny dla reszty załogi. A jednak był, a przekład mózgu Natsume wykonany został perfekcyjnie. Ktoś chyba musiał mu zajrzeć do głowy i krzyknąć: a, to tak ma być. Sonny Boy może być trudne w odbiorze, więc zdaję sobie sprawę z tego, że część z was już się od niego odbiła, ale polecam mimo to spróbować raz jeszcze, albo po prostu dać szansę temu anime. A nawet jak nie do końca ogarniecie, co tam się dzieje, to dla samej ekspozycji warto. Zresztą ja również gubiłem się nieraz w narracji i dam wam radę. Obejrzyjcie odcinek, po czym przez 5 minut zróbcie sobie streszczenie w głowie, a puzzle same zaczną się układać. No, nie wszystkie, bo fabuła działa tutaj również na domysłach i interpretacjach własnych. Jedno wiem na pewno, podobnego dzieła szybko nie uświadczymy. Brawo Shingo Natsume i Madhouse, jestem pełen podziwu. Piałem z zachwytu nad Sonny Boy, a i tak na zwycięzcę wybrałem Idatena, co? A no, taki już jestem. 800 lat temu przerażające demony zagrażały istnieniu ludzkości. Na skraju zagłady ludzie modlili się do swoich bogów, wzywając kogoś, kto mógłby ich uratować. Wyłaniając się z tych rozpaczliwych próśb o zbawienie, narodziły się bóstwa bitewne zwane jako Idaten. Dysponując nienaturalną siłą i wytrzymałością, Idateni zdołali pokonać demony i wreszcie nadeszła era bezprecedensowego pokoju. Obecna generacja Idatenów nawet nie wie, że po okresie dominacji obecne demony ukrywają się przed nimi w ludzkich postaciach. Trenując pod okiem Rin, jedynego pozostałego Idatena sprzed 800 lat, nowi Idatenowie znajdują sposób na przetrwanie w czasach pokoju. Jednak gdy tyraniczne Imperium Zobl wskrzesza wielkiego demona, nieprzystosowani bogowie muszą zacząć działać.
Anime Idaten to wywrócenie dotychczasowej, oklepanej perspektywy shonenów i innych gatunków akcji, bo w serialu tym to antagoniści muszą walczyć o przetrwanie w starciu z potężnie silnymi Idatenami, czyli protagonistami. To właśnie ta perspektywa wygrała mój ranking, bo oglądanie wystraszonych demonów, które muszą kombinować, by nie zostać odnalezionym przez oprawców, daje fajną radochę. A pragnę wspomnieć jeszcze, że serial nie szczędzi w brutalność. To też eliminacja kolejnych ocalałych sługów władcy demonów jest siarczysta i bezlitosna. Ogromna szkoda więc, że materiału z mangi zostało tak niewiele, ponieważ pierwowzór, czyli light novel, dawno temu została wstrzymana, czy tam anulowana, nie pamiętam. Miejmy więc nadzieję, że ciężar tej dobrej historii udźwignie komiks i będzie kontynuował opowiadanie tej nietuzinkowej historii, bo niestety anime urwane zostało w mocno newralgicznym miejscu. Okej, tak więc prezentuje się moje osobiste top 7 sezonu lato 2021. Czas byście to wy zagłosowali na własne typy. Poza dzieleniem się opiniami w komentarzach, zapraszam także do wypełnienia ankiety, z której za tydzień zrobię zbiorczy materiał. Link do wypełnienia formularzu znajdziecie w opisie tego materiału. Zapraszam gorąco do zapoznania się z innymi materiałami na tym kanale. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!